Siemanko. Dzisiejsza noc była tragiczna. Żeby nie było, że się żalę, bo się nie żalę. Po prostu wczoraj rano, przy tym wejściu na ten szczyt, na Kalapatar, tak mnie mocno przewiało. W nocy, północy kaszlałem, plułem czymś takim, wiecie, spływało i czuję się trochę chory. Także cieszę się, że dzisiaj dochodzimy do Namche Bazar, bo tam jest apteka. Trochę się wyleczę. Helikopter ląduje. Na szybach szron. Trzeba było drapać rano, żeby coś zobaczyć. No i dzisiaj 20 km trasy. Także długi dzień nas czeka. Dzisiaj tyle, jutro około 15 chyba, czy jakoś tak. No i będziemy w Lukla. Mega przygoda. Naprawdę mega przygoda. Warto było. Ale mam nadzieję, że się całkiem nie rozchoruję, że dzisiaj leki zjem, to mi trochę pomogą. No i ruszamy w trasę. Wczoraj tutaj byłem, zjeść sobie ciastko i kawkę. Ojeju, powiem wam, że po tylu dniach, jak mi zrobili z espresso, nieważne, kawę, ojeju, inny świat. Bo wszędzie, gdzie zamawiacie, to macie po prostu, wiecie, no syf, Nescafe. A tam pyszne. A w ogóle dzisiaj dochodzimy do Namche Bazar, do tego miejsca, które jest na 3400 metrów. Taka no, w sumie najbardziej tutaj rozwinięta wioska. I tam było takie Sherpa Barista. O, tak się nazywała ta kawiarnia. Powiem wam, że burger to tak dobrego, to jest naprawdę czołowy burger, jaki jadłem w życiu. Był tak pyszny. No i kawa z Ili. Już się nie mogę doczekać, aż tam dojdziemy. Od razu się tylko ogarniam w hotelu i wychodzę tam. Pogoda spoko, nie jest zimno. Dopiero w sumie 8 rano, także później będzie elegancko. Teraz wiecie już, coraz niżej schodzimy, także cały czas będzie tylko cieplej. No a do Katmandu za 2 dni dolecimy, no to tam już 25 stopni. Tam jest lato mocne. Też jakieś pomniki. Ale nas dzisiaj daleka trasa czeka. Ale w sumie bardzo się cieszę, że będziemy w tym Namche Bazar. Jest tam co robić. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w pierwszym odcinku z tej wyprawy kupowałem tabletki. Jedne na wysokość, bardzo pomogły. Bardzo wam polecam. A drugie, takie, które wrzuca się do wody, jak na przykład wezmę z jakiegoś źródełka, pół godziny i czyści tą wodę i się nadaje do picia. Ale mój przewodnik powiedział, żebym nawet nie próbował tego robić, ze względu na to, że tu naprawdę chodzą setki sztuk bydła codziennie. Wszędzie jest nasrane. No i niestety to trafia też do wody, do tych rzek. Mówi, że to jest dla mnie akurat bardzo niebezpieczne. Mówi, że miejscowy spoko. Ja nawet, żebym nie próbował. Wiecie co? Szczerze mówiąc, nigdy sobie nie wyobrażałem, że przejście 20 km górami na tej wysokości tak łatwo mi będzie szło. Serio. Kiedyś to dla mnie było abstrakcyjne. No i sobie myślałem, że nawet nie ma opcji tego zrobić. A teraz po prostu idę i dochodzimy do celu. I załatwione. I tak 3 dni pod rząd będzie. Ale powiem wam, że jak są takie widoki, to się naprawdę fajnie idzie. Pogoda też jest super. Trafiłem idealnie. Chociaż dzisiaj helikopter leci.
Możecie zobaczyć, że niebo jest trochę zamglone. Sorki, musiałem smarknąć. Tak jak wam mówiłem, trochę choroba mnie lekka złapała. I trzeba się później ratować jakoś. Bo nie mogę sobie pozwolić na chorobę. Bo trasa jest taka do zrobienia świetna, że nic mi jej nie zepsuje. No i ogólnie przewodnik mówił, że pogoda dzisiaj jest jaka jest i oby tylko się to nie zmieniło w śnieg. Jak pamiętacie, 2 dni jak byliśmy w tym Nanche Bazar, to 2 dni po południu sypał śnieg. I oby nas to nie złapało po drodze. Patrzcie, jaki mały chłopczyk też nosi do góry i już pracuje na rodzinę. Masakra. Powiem wam, że ci ludzie tutaj, którzy mieszkają w górach, mają tak przerąbane. Naprawdę, wrzuciłem już parę rzeczy. Poczytałem komentarze niektórych ludzi i wypisują, że zwierzęta to są wykorzystywane, że ludzie pracują jak niewolnicy i tak dalej. Ci ludzie nie mają wyboru. Wy sobie nie zdajecie sprawy, co wy piszecie. Taka osoba, jak nie weźmie jakiegoś tam załadunku i nie zaniesie, to nie zarobi pieniędzy na jedzenie. Nie będzie miała z czego rodziny utrzymać na przykład. Tak samo, że bydło. No pomyślcie, gdyby nie to bydło, to ratuje życie wielu ludziom, że te jaki tutaj chodzą. Te jaki są po prostu tutaj przyzwyczajone do tej wysokości, do tego mrozu. No i są do pracy. Nie ma innego wyboru. Ludzie muszą coś jeść, muszą z czegoś żyć. Tak to wygląda. Naprawdę, uwierzcie mi, że jak wielu z was pojeździłoby trochę po świecie, zobaczyło realia, a nie tylko to, co mają w ciepłym domu w Polsce albo gdziekolwiek indziej, albo że mogą sobie wyjechać do pracy za granicę, do Anglii czy gdziekolwiek. Dostawałem też komentarze, że to, co ktoś robi, to jest wybór człowieka. Nie tutaj. Oni nie mają wyboru. Uwierzcie mi. Jak się któremuś tam uda, to później może zmieni pracę na jakiegoś przewodnika albo coś. Ale każdy zaczyna od tego samego. Czyli od noszenia towaru po prostu. Tam nie wiem, czy zobaczycie. Idą ludzie też do base campu prawdopodobnie. Tam się idzie na base camp, Anadopla base camp. No i prawdopodobnie będą się wspinać na ten szczyt. Anadopla to znaczy Twin Mother. Ale ja będę tęsknił za tym widokiem. Ale nie na długo. W Tybecie będzie bardzo podobnie. Tylko wszystko od strony Chin. Znaczy mam taką nadzieję, że będzie podobnie. No ale musi być, bo cały czas tam będziemy na dużej wysokości. Będziemy na między 3, 4 a 5 tysięcy metrów. Ale na 5 tysięcy metrów to chyba tylko na wycieczkę będziemy jechać. Ogólnie cały wyjazd potrwa 8 dni. Też będę jechał z tego samego biura właśnie, co teraz jestem tutaj, co będę w Butanie. No i do Tybetu też pojadę z tego samego. Fajnie, jestem zadowolony, także czemu nie? Ale powiem wam, że Tybetem jestem tak podjarany. Nie wiem, to też było zawsze takie moje trochę marzenie, żeby zobaczyć, jak to wygląda. A będzie na pewno niesamowicie wyglądało. Te wszystkie świątynie tam, te góry. Świątynie w górach. No, będzie dobrze. Mimo choroby, powiem wam, że całkiem dobrze się idzie. Przewodnik narzucił dość duże tempo. Chyba chcę jak najszybciej dojść właśnie do Nanche Bazar. Ostatnio właśnie jak tam byliśmy, to mówił, że trochę z kolegami popił wina ryżowego. Także pewnie dzisiaj jest ten sam plan, skoro chcę jak najszybciej tam dojść. Wiecie, na takiej wysokości 300-400 napić się trochę alkoholu to jest jeszcze luz. Ale tam wyżej już, około, wiecie, 4900, ponad 5, to myślę, że to jest dużą głupotą pić alkohol.
A w ogóle chlać tak, żeby mieć kaca na drugi dzień, o Jezu, ale trzeba być głupim, szok. No ale na pewno się zdarzają tacy ludzie. Dzisiaj trasa naprawdę bardzo dobrze idzie. Jeszcze trochę i będziemy w połowie. Dopiero idziemy o 2,5 godziny. Nawet nie, niecałe. Po 2,5 godziny będziemy chyba w połowie. Dokładnie tak. Także bardzo, bardzo dobrze. W ogóle za chwilę Wam opowiem trochę o dodatkowych kosztach, na jakie musicie się przygotować, jak wybieracie się na Everest Base Camp, bo trochę ich jest, nie ma co ukrywać. Właśnie spotkałem ekipę z Polski, szli dość dużą grupą, 4 osoby idą na szczyt, także bardzo, bardzo życzę Wam powodzenia, żeby się udało, a reszta do Base Campu. Niesamowite to jest. Powiem Wam, że dla mnie to są nadludzie. Wiem, że to może źle brzmieć, ale to jest po prostu, to jest niewyobrażalne, z czym człowiek musi się liczyć, jak decyduje się tam iść. Naprawdę. Jeszcze wiecie, powyżej 8000 to już jest strefa śmierci. Tam już jest, sobie o tym pomyślę. Bardzo, bardzo podziwiam i szanuję. Obyście, jak ktoś z Was zobaczy ten filmik, oby wszystko dobrze się skończyło, żebyście zdobyli szczyt i żeby każdy wrócił zdrowy. Ale mamy teraz ciężki odcinek. Idziemy cały czas pod górę. Kompletnie zapomniałem o tym, że wtedy jak tutaj szliśmy, to przez długi czas szliśmy cały czas z góry, co było takie błoto, trzeba było bardzo uważać. No i teraz musimy wracać, aż do takiej świątyni. Jak oglądaliście wszystkie odcinki, to wiecie. A jak nie, to proszę sprawdzić. Tak w ogóle przed chwilą sprawdziłem, że 3. odcinek, bo dzisiaj dopiero będę 4, pozostałe odcinki są do tyłu oczywiście, trafił na 50. miejsce na karcie na czasie. Odkąd mam YouTube, zdarzyło mi się to tylko 3 razy i mam nadzieję, że ten film pchnie do góry i pójdzie fajnie. A jak mogę mieć do Was prośbę, patrzcie jakie błoto tu jest. Zajmie Wam to tylko 2 minuty. Wejdźcie na filmy z tej serii, zostawcie łapkę, jakiś komentarz i je fajnie wybije do góry. Ja pierwszy, no nie wiem jak ich. Jest takie błoto. Buty będą usyfione konkretnie. A wiecie co jest przerąbane w chodzeniu po błocie? Jeśli ma buty trekkingowe, to że to błoto się przyczepia do podeszwy i wtedy ten but dużo więcej waży. A to jest problem. Szczególnie po tym, jak się idzie pod górę i przeszło się już 10 km. Nawet ponad. Każdy krok więcej waży. Kurde. Ale to tak inaczej wygląda. Ja sobie po prostu tak jeszcze lepiej wyobrażam Tybet. Że wszędzie będą piękne góry i właśnie te klasztory. Powiem Wam, że wyjście tutaj nie było lekkie. Nie mogę się doczekać obiadu i kawy. Mimo tego, że jest syfiata, ale minimalnie coś tam pomoże. Czy mi to tak prześwietla. O, tak ma być. Everestu niestety nie widać za chmurami. Tam gdzieś
Widać te kolocze. Idziemy dalej. Jak się wchodziło pod górkę, to teraz czas zejść z górki. Żeby wam uświadomić, jak daleko jeszcze dzisiaj mamy. Już kawał drogi naprawdę przeszliśmy. Ale najpierw musimy zejść na sam dół, tam jemy obiad, a później tam do góry, czekajcie, bo gubię ostrość, przez górę i tam, za tą górą dopiero znam cię, bazar. Niezła trasa nas czeka. Ale przy takiej pogodzie, przy takich widokach pięknie się idzie. No i na powrocie też muszę sprawdzić bilecik, że wychodzicie. Znaczy, że kolejny etap przeszliście. Wiecie, jak jest tu naprawdę, tu wszystko sobie pilnują. Muszą wiedzieć, ile osób weszło, ile wyszło. Że po prostu jak ktoś zaginie, żeby wiedzieli. No i śmieszyło mnie trochę, jak ktoś pisał w komentarzach, że go nie obchodzi, że od 1 kwietnia trzeba przewodnika, że on już jest zapisany na listopad i on idzie sam. Nie da rady wyjść. Tutaj po drodze macie wojsko, macie bramki. Wszędzie są chyba 3 albo 4 bramki, gdzie sprawdzają, zapisują i wszystko. I tu właśnie do tych bramek podchodzi wasz przewodnik. Także jeśli przy pierwszej bramce, przy Lukla, zobaczą, że wy nie macie, i tam trzeba jeszcze zapłacić za wstęp oczywiście, i oni zobaczą, że nie macie przewodnika, to was po prostu nie wpuszczą na szlak. I tak to wygląda, no. Ale są głodny już totalnie. Nie mogę się doczekać, jeszcze napiję i coś zjem. Kawał drogi już przeszliśmy, a jeszcze kawał przed nami. Te mosty tutaj robią taką robotę. Aha, trzeba się minąć. Sorry. Patrzcie te piękne widoki. Kolor wody cudowny. Jest tak niebieski. A tak zimna musi być ta woda. Nawet nie chcę o tym myśleć. Dobra, to przydałoby wam się powiedzieć trochę o kosztach dodatkowych, które musicie tutaj ponieść, które są nieuniknione po prostu. Kupując taką wycieczkę przez biuro podróży, macie zapomnianego busa, samolot w 2 strony, hotel w każdym minucie. Hotel to jest za dużo powiedziane. Pokój i łóżko. Oczywiście zimne, bardzo zimne, bo nigdzie nie ma ogrzewania. I to nie jest tak, że po prostu ja bym kupił jakąś tańszą wycieczkę i tylko ja nie mam ogrzewania, bo nigdzie nie ma. No strasznie zmarznięte usta, także masakra. No, nigdzie tu nie ma, bo oni tu po prostu nie używają. Posiłki 3 razy dziennie i do tego albo kawa, albo herbata. I przewodnika oczywiście, i gościa, który będzie wam, znaczy to było dodatkowe, który będzie wam pomagał z plecakiem. I tak, musicie się liczyć z tym, że na przykład choćby woda. Jak na dole możecie kupić wodę za 5 zł, to na górze już płaciłem, na samej górze tam 13 zł za litr wody. Na przykład Snickersa, bo jadłem prawie w każdym miejscu, bo mi energii było trzeba, a wiadomo, cukier trochę daje tej energii. To jak kupowałem najtaniej za 10 zł, to już nie za 10, za 8, to na końcu kończyło się na przykład 13. Posiłki, cena wzrasta praktycznie dwukrotnie. Nie wiem jak wy, ja na przykład jem 4 posiłki dziennie, także potrzebno mi było jeszcze dokupować każdy posiłek codziennie, czyli to był koszt od 20 do 40 zł. Zależy jak wysoko już byliście. Dodatkowo, każda dodatkowa herbata albo kawa 10 zł przeważnie. Najdrożej płaciłem chyba 13. Wiadomo, tam na samej górze już przed basecampem jest najdrożej. Tam jest wszystko totalnie drogie. Za prąd przeważnie płaciłem 20 zł, czyli 600 rupia. Ale na górze na przykład jak podliczyli mnie za 2 ładowania telefonów, 2 telefony plus 2 powerbanki, zapłaciłem 130 zł. Czujecie to? Za podładowanie tylko. W pokojach nie ma gniazdek. Jednym tylko miejscu mi się udało, że miałem gniazdko w pokoju. I to był fart, ale akurat moja wtyczka tam nie pasowała i nie mogłem skorzystać. Pamiętajcie, że jak jedziecie, bierzcie sobie powerbanki, to co najmniej 2, bo naprawdę w wielu miejscach będą wam potrzebne. Gorący prysznic. W ciągu ostatnich 9 dni
brałem 3 razy. W wielu miejscach nie było możliwości w ogóle, bo woda była po prostu zamarznięta w rurach i nie działało. Normalnie to była cena 20 zł. Wczoraj też płaciłem 20, a najwięcej widziałem za 40 zł za gorący prysznic. Ale akurat tam się nie dało wziąć, bo były zamarznięte rury. Internet. Internet też jest bardzo ważny, przynajmniej dla mnie był bardzo ważny, ponieważ musiałem wysyłać materiały, musiałem mieć cały czas kontakt, żeby móc wrzucać wszędzie filmiki, zdjęcia i mieć z Wami kontakt przede wszystkim. W każdym miejscu. Znaczy tak, możecie sobie kupić kartę Ncell. Płaciłem... Właśnie, ile płaciłem? Chyba 80 zł jakoś tak. Za 60 GB to kupowałem w Katmandu, ale ona nie wszędzie działa. Ona działała tak praktycznie tutaj, gdy dochodziliśmy do 4000 i to jeszcze nie wszędzie. Później już przestawała działać. Także warto sobie kupić Everest Link, który za 30 GB zapłaciłem 100 zł. Kupiłem to w Nanche Bazar i ta karta działa praktycznie wszędzie. A w miejscach, w których nie działała, w każdym hotelu możecie sobie kupić Wi-Fi. Dostajecie taki kod, który się wpisuje i działa 24 godziny. Ten internet wszędzie kosztuje tyle samo, czyli 600 rupia i to było jakieś 20 zł. Wszędzie dobrze działało, nigdzie nie narzekałem. Nawet na samej górze, już w Basecampie działał internet. Także mega. Nie ma z tym żadnego problemu, także jeśli ktoś z Was pracuje w internecie, nie musicie się martwić o to, bo wszędzie będzie ten dostęp. Jeśli dodatkowo za to zapłacicie. No, także podsumowując tak, koszty wszystkie i tak dalej, podsumowując to raczej w ostatnim odcinku zrobię, bo to jeszcze nie ostatni odcinek. No i dobra, no co, zbieramy się dalej. Mamy jeszcze teraz duże wzniesienie, także będzie wspinaczka. No i później jeszcze jakieś 5 km po górach, także jeszcze czeka nas ciężka przeprawa. Ale jest zajazd. Od jakichś 20 minut idziemy cały czas pod górę. I znowu moja choroba dała o sobie znać. Gardło mnie tak zaczęło boleć. Nos zamurowany. I przez to się ciężko oddycha. A trzeba iść, nie ma wyjścia. Swoje trzeba przejść. Ci tu mają zajazd. Z dechami jakimiś idą. Patrzcie, jakie ci mają paki. No, jeszcze przed chwilą szliśmy tam i tył, tam na górze jest ta świątynia. Jakieś 2 godziny temu. Naprawdę niezłe odległości robimy. Nie wiem, czy to w kamerze też tak będzie wyglądało. Patrzcie, jak wysoko wyszliśmy. Przed chwilą byliśmy praktycznie na samym dole. Wiadomo, że tam raczej, ale na samym dole z jakąś godzinę myślę, że się wspinaliśmy do góry. Teraz trzeba przejść dookoła, później tam, no i dookoła tej góry. Także jeszcze trochę przed nami. Przygoda trwa. Moje buty trekkingowe zaczynają się sypać. Ci się ze mnie śmieją. One more day, finish. Ale ze 140 km po górach w sumie zrobią. Muszę dokładnie zapytać, ile to było, ale gdzieś koło tylu. Kurde. Muszę to wpasować, żeby odcisku nie porobić. Jeszcze jeden dzień mi został w nich. Jeszcze dzisiaj muszę dojść parę kilometrów. Później jeden dzień. Dobra, trudno. Bez wkładki będzie. Inaczej nie da rady. Ale powiem Wam tak. Za 100 zeta taką trasę pokonać. Złoto. Elegancka firma Sports. Mówiłem Wam już, że jestem farciarzem. Tam, gdzie miało być okno pogodowe, było. Najlepsze momenty. Niebo było błękitne. A wracamy. Nawet gór nie widać. O. Ale szczerze myślałem, że jeszcze dzisiaj zobaczę ostatni raz Mount Everest podczas tej wyprawy, bo w Tybecie też będę widział. Ale raczej się to nie uda. W ogóle mam zamiar jeszcze dzisiaj skoczyć. Przewodnik ma się dowiedzieć o takim memory place polskich himalaistów, którzy tutaj zginęli. To właśnie koło Nanche Bazar. Tam gdzie będziemy spać. Gdzieś to podobno jest, tylko ja nie wiem gdzie.
On musi popytać dopiero. Mam nadzieję, że mi się uda. Pójdę i wam pokażę, jak to wygląda. Bo też o tym mi powiedziała ta ekipa z Polski. Ci, z którymi byłem na grobie. Znaczy nie na takim grobie. Nie na grobie, tylko na właśnie pomniku. No, na pomniku Jerzego Kuczki. I tam dwóch jeszcze innych. No, z tym grobem to dowaliłem. Jego grób to jest na Locze. Niestety został. O, ale miałem farta naprawdę. Patrzcie, teraz kompletnie już nic nie widać. Zaraz to w ogóle tak jakby w chmury wejdziemy. No i jesteśmy w chmurach. Jak ja się nie mogę doczekać, aż tam już dojdziemy. Obydwa buty. Koniec kariery dzisiaj. Po prostu już musiałem powyciągać resztki wkładek, które zostały. Tam już coś się z nimi porobiło w ogóle totalnie. Już czuję po prostu, jak w niektórych miejscach coś tam przeszkadza. Także jutro ostatni odcinek w Adidasach. Ale spoko, dam radę. Już tyle przeszedłem, to ostatni dzień mnie nie zbawi. Żebym sobie w Adidasach iść, a wolę iść w Adidasach, niż ma mi coś przeszkadzać w bucie. Bo wierzcie, że jak się idzie tyle godzin i tyle kilometrów, to nie może nic przeszkadzać. Tutaj to już takie mleko jest, że kompletnie nic nie widać. Ale jestem farciarzem. Oby się mnie to zawsze trzymało. Mam nadzieję, że w ostatnich vlogach wam pokazałem, jaka to jest wspaniała przygoda. Ale nie dla każdego. Pamiętajcie, lekko nie jest. Trzeba jakąś sprawność fizyczną mieć, być przygotowanym na dużo różnych rzeczy i na mróz. Dla mnie tam chodzenie i tak dalej to nie był problem. Tylko te wieczory. Bardzo, bardzo zimne wieczory. Chciałem już dojść. Już dzisiaj bateria się wyczerpała. Mam ochotę iść do Sherpa Barista na dobrą kawę i pysznego burgera. To jest teraz moje marzenie. Pamiętajcie, marzenia trzeba mieć. A ja za jakiś czas je zrealizuję. No i jesteśmy. Powiem wam, że trasa z Lukla, tam gdzieś ląduje, do Mount Everest Base z powrotem. To jest po prostu zasrana trasa. Nie dlatego, że jest ciężka, tylko jest wszędzie nasrane przez te jaki i inne zwierzęta. Tyle razy, ile w coś wdepłem, to będę miał szczęście chyba do końca życia. Serio. Nieraz to aż się nie dało nie wdepnąć. No ale cóż. Ale farci, już jesteśmy. O, jeszcze teraz trzeba tylko zejść na dół do hotelu. Teraz zatrzymujemy się już w innym, bo tam gdzie ostatnio byliśmy, to miejsca nie ma. O, widzę, że śnieg nie padał parę dni. Ostatnio jak tu byliśmy, to było biało. Drugi dzień z rzędu, prawie 20 km, to powiem wam, że to jest wycisk. A będzie jeszcze jeden. Dobre jest to, że się jedzie 7 dni, a wraca 3. No ale to też dlatego, że wiadomo, aklimatyzacja. Jak schodzicie, to już nie trzeba tego tak przechodzić. A jakbyśmy tam szli szybciej, to był naprawdę duży problem. Bo tak naprawdę przez cały ten okres raz mnie tylko głowa zabolała na chwilę i zjadłem tylko 2 tabletki, 4 razy po połówce. O, osiołki. Żeby mnie nie kopnął. Ten jak się drapie. Dobra. No, zjadłem 4 razy po połówce i to na tych dużych wysokościach tylko i nie było problemu. Także myślę, że mój organizm się dobrze zaadoptował. Przesuwka. I tak jak mówiłem, ale nie wiem, czy każdy ogląda każdy odcinek. W tym roku spróbuję wejść jeszcze na Kilimandżaro.
Może się uda, jeśli mi terminowi spasuje z sezonem właśnie wchodzenia tam. Bo planuję to zrobić pod koniec roku, ale jeszcze nie sprawdziłem, kiedy jest sezon wchodzenia. Bo no w sumie sprawdzę za chwilę, jak tylko dojdziemy do hotelu. Bardzo mnie to ciekawi. No. Powodzonka. O, powodzenia. Właśnie Polaka spotkałem, już wcześniej go spotkałem też. Akurat widział jakieś odcinki moje. Także jak zobaczysz ten, to też pozdrawiam. Ale tu jakoś trochę inaczej teraz wygląda, jak nie jest zasypane śniegiem wszystko. Ojej, jeszcze chwila. Jeszcze chwila i będę w Sherpa barista. Na burgerku i kawie. Ale się nie mogę doczekać. Marzenie spełnione dzisiejszego dnia. Bajka, akurat się naprzeciwko zatrzymujemy. A tu jest Sherpa barista. Idealnie. Hello. Jak ja się cieszę, że tu już jesteśmy. To naprawdę ciężki dzień. Aż zobaczę, ile godzin szliśmy. 7,5 godziny. Także no, zrobiliśmy dobrą robotę. Bo w sumie minęło prawie 8, no ale mieliśmy przerwę na obiad. Także jest jak jest. Teraz pierwsze co, to muszę załatwić aptekę, kupić lekarstwa i pomadkę na usta, bo po prostu są w opłakanym stanie. A wiadomo, za 2 dni będzie Ala. Muszę ładnie wyglądać. Hello, hello. O, tu jest farmacja. Ja uwielbiam, jak gdzieś wchodzicie i nie są podane ceny. I ta osoba wymyśla sobie na szybko. Za syrop dałem ponad 30 zł. 32. Za pomadkę do ust 32 zł. I za 10 tabletek Strepsilsu jakiś... oryginalny, ok. 10 zł. Ponad 10, 12. Złoto po prostu. No ale cóż, wszystko to potrzebuję. Nawet co nie wyobrażacie, jakie szczęście może dać człowiekowi taki zestaw po tylu dniach trekkingu. Mistrzostwo, aż się nie mogę doczekać. A z tyłu leki. Niestety choroba mnie rozkłada mocno. Musiałem kupić leki, antybiotyk. Wiadomo, na gardło coś, syropek. Patrzcie, jaki elegancki pokój dostałem. Też sznurek na pranie, elegancko, z druta zrobiony. Tam czyjeś rzeczy w ogóle. Wydaje mi się, że, znaczy na tym są moje, ale w tym, za tą kotarką schowane. Wydaje mi się, że ktoś z recepcji po prostu tu śpi, a nie było miejsca i mnie tutaj dali. Także elegancko. No a ja się muszę kurować. Powiem wam, że przy tych temperaturach, które miałem teraz, to tu mi się naprawdę ciepło wydaje. Albo mam taką gorączkę już, bo mnie normalnie telepie od środka. Zjadłem 2 antybiotyki. Mam nadzieję, że do rana przejdzie. No, trzymajcie się. Pozdrawiam. Zostawcie suba. Lecimy dalej. Yo.